Witam. Ciągle mnie pytacie, czy testuję sterowniki przed i po mapowaniu. Tak, testuję. Tu jest obecnie zamontowany mój sterownik. Jest podpięty do motorka. Właśnie go rozkręciłem, bo mam do przetestowania dwa sterowniczki. Podpinam je, odpalam motorek na zimnym i rozgrzewam motorek. Potem gaszę motorek. Odpinam sterowniczek i mapuję go. Tyczy się to sterowników Boscha MSE 6.0, Boscha MSE 8.0. Nie mam na razie jak potestować, ale mapowanie mogę również zrobić. Pierwszy sterowniczek gotowy do testu. Odpiąłem tylko kostkę, jak widać, od swojego. Uniosłem ją, podpiąłem sterownik. No mój tam siedzi w środku. I testujemy. Ja sobie odłożę na bok. Jak widać, u mnie cały czas jest ładowareczka podpięta, ze względu na to, że jest zima. Uruchamiamy maszynę losującą, sprzęgło, zapłon. Sterowniczek działa. Dam mu się troszeczkę rozgrzać, zobaczę jak pracuje na obrotach. Jak widać, motorek ładnie pracuje. 52 stopnie. Ładnie równo wchodzi na obroty. Także demontujemy. Jedziemy flaszować. Dobra, jesteśmy po flaszowaniu. Teraz sobie sprawdzimy, czy wszystko działa. Motorek już dobrze wystygł. Musi troszkę zagrzać, przygazujemy, zobaczymy, czy równo na obroty wchodzi. Po dźwięku słychać, że tak troszkę poważniej chodzi. Motorek trzyma ładnie obroty. I leci do 10,5 tysiąca obrotów. Także jest dobrze. Odpalimy go jeszcze na zagrzanym. Gada ładnie. Pakuję i odsyłam. No i tutaj pobieramy mapkę. Jak widać, idzie to bardzo powoli. Czas sczytywania mapy ze sterownika to jest około godziny. Sterownik mam podpięty w domu, bo w garażu, w warsztacie mam zimno. Jak widać, tutaj jest bench zrobiony. Używam listwy przepięciowej, zasilacza laboratoryjnego. On jest ustawiony na 13 V. Tu jest spadek ze względu na to, że jest podpięty do akumulatora i jest 0,5 ampera. Jak widać, nie pobiera nic watów, ponieważ akumulator jest naładowany. Zasilacz jest podpięty do akumulatora i dopiero z akumulatora idzie na sterownik. Akumulator jest tylko zabezpieczeniem w razie gdyby w domu zabrakło prądu i dlatego też korzystam z laptopa, a nie ze stacjonarnego, bo no, stacjonarny też bym mógł się wyłączyć. Przy odczytywaniu danych nie jest to tak krytyczne jak przy zapisie, ale mimo to warto być zabezpieczonym na wszelkie okoliczności.
tym filmie nie będę pokazywał, jak dokładnie flaszuję, jak robię wszystkie procedury. Odpowiem na parę pytań. Także no, na jedno już odpowiedziałem. Teraz co do drugiego pytania, jakiego programu używam. Na to pytanie Wam odpowiem, że Wam nie odpowiem. No, oprogramowanie nie jest darmowe, oprogramowanie jest płatne, cały zestaw jest płatny i no, nie będę tu reklamował, wyłożyłem tutaj no, grube tysiące, także tak czy inaczej nie opłaci się Wam samemu na własną rękę no, kupować takiego zestawu. Ja to potraktowałem jako swojego rodzaju inwestycję, ponieważ grzebię przy takich różnych sprzęciorach i czasem mi jest to potrzebne. No i tutaj nadarzyła się okazja, że mam motorek właśnie też z takim modułem i przy okazji sobie z tego korzystam. Drugie pytanie, w sumie trzecie pytanie, jakie zadajecie mi często, czas realizacji. No, jakbyście chcieli sflaszować taki sterowniczek, no to ja jestem w stanie zrobić go praktycznie w jeden dzień, ale zwykle mówię, że jest to 2 dni robocze. No, po prostu jak testuję na motorku, to muszę rozkręcić motorek, także to sobie zaczynam, przetestuję sobie go, jak pracuje i później dopiero działam z nim, także no dzień, 2 dni u mnie leży, także reszta to jest czas przesyłki. Z reguły to tak w tygodniu się idzie wyrobić. 45%, zaczęliśmy o 20:38, jest 21:08, czyli pół godzinki minęło. Jeszcze trzeba poczekać, schodzi z tym sczytywaniem z tego sterownika, z zapisem już szybciej idzie, ale no to szczytywanie oryginalnej mapy troszeczkę trwa. O co jeszcze pytacie? Pytacie mnie o cenę, ile taka zabawa kosztuje. Na to pytanie odpowiem Wam we wiadomościach. Także piszcie do mnie na Instagrama, na Messengera lub mailowo. Powiem tylko tyle, że dla osób, które zamówiły u mnie wydech lub też będą zamawiać, również dla patronów na Patronite, których nie mam za wielu, mam syty rabacik. O co jeszcze pytacie? A pytacie, co daje taki remap? No, w tym wypadku będzie tutaj zdjęty limit obrotów z 9800 obrotów na 10500. Pozwoli to na przyspieszenie na przykładowo pierwszym biegu, drugim biegu, gdzie musimy ruszyć i uciec szybko z zakrętu, żeby nie trzeba było tak szybko biegu przerzucać, ponieważ pierwszy, drugi, trzeci bieg są biegami bardzo krótkimi i to wydłużenie tych obrotów pozwala nam no tak bezpieczniej, bym powiedział, uciec z tego zakrętu. Osobiście jeżdżę na takim ustawieniu, nie zauważyłem, żeby motorek męczył się przy tych obrotach, także wszystko działa. To czy ktoś chce ten limit zdjąć, czy nie, no to już jest indywidualna sprawa. Tutaj będzie też robiona mapa paliwowa. Zwiększenie dawki paliwa to zalecam we wszystkich praktycznie motorkach i gdybym miał osobiście wcześniej dostęp do tego urządzenia, do tej platformy, to u siebie zrobiłbym to mapowanie od razu po kupnie motorka. Wtedy motorek pracuje na bogatszej dawce paliwa i ten tłok, te pierścienie, ta gładź cylindra
nie cierpi tak bardzo jak przy fabrycznych ustawieniach, ponieważ fabryczne ustawienia są bardzo nastawione na, że tak powiem, emisję spalin, na redukcję emisji spalin. No tutaj troszeczkę podnoszę tą dawkę paliwa. Dzięki temu motorek ma większy moment obrotowy i więcej koni. Niestety nie idzie to w parze z prędkością maksymalną. Ściągam również limity prędkości maksymalnej, ale efekt nie przekłada się na, że tak powiem, rzeczywistość, ponieważ no tutaj wydaje mi się, że ograniczeniem tak naprawdę jest tutaj pojemność silnika i zużycie silnika w stosunku do zużycie pierścieni w stosunku do cylindra, które następuje po okresie docierania, czyli tam przy około 1500 km każdy z Was zauważa ten spadek tej mocy w motorku. Podejrzewam, że jest to spowodowane zużyciem pierścieni, naturalnym zjawiskiem, nie jest to jakieś zjawisko, które jest jakąś wadą czy coś. Jest to oczywiście naturalne zjawisko, które występuje w każdym pojeździe, który się dociera. Także zwiększenie dawki paliwa od nowości teoretycznie powinno wpłynąć pozytywnie na to zużycie pierścieni. Powinny się zużywać o wiele mniej. W efekcie będziemy mieli większą moc. Taka jest teoria, no ja tego nie sprawdzałem, ponieważ nie robiłem tego flaszu na nówce sztuce. Wszystkie sterowniki, co do mnie przyjeżdżają, to mają po parę tysięcy kilometrów przejechane. Dodatkowym atutem tego zwiększenia tej dawki paliwa jest zmniejszenie temperatury pracy silnika. Chodzi o to, że temperatura pracy silnika i tak dojdzie do tej temperatury roboczej, ale motorek nie grzeje się tak mocno i ten wentylator załącza się o wiele rzadziej. O ile w trasie tam tego nie zauważamy tak bardzo, ponieważ motorek jest cały czas chłodzony pędem powietrza, to tak jak ja na przykład lubię sobie leśnymi drogami pomykać i tam troszeczkę przypałować maszynę, no to ja to już odczuwam i widzę tutaj dużą różnicę. Dużą różnicę widzę też oczywiście w tym momencie obrotowym, to koło żwawiej rusza, żwawiej zrywa, reakcja na manetkę gazu jest lepsza, motorek się tak nie dławi po dodaniu gazu z niskich obrotów i też trudniej go jest udusić, że tak powiem, jadąc z małą prędkością. Także tutaj jest ten moment obrotowy i jest poprawiony i tych kucy też troszeczkę przybywa. Kiedyś się wybiorę na hamownię, może dokładniejsze dane powiem. No tak z moich takich obliczeń wynika, że jakieś 2 do 4 koni powinno przybyć, ale nie powiem tego na 100%, bo nie wiem, czy moje obliczenia są na tyle dokładne, żeby się tym chwalić. Myślę, że na większość pytań odpowiedziałem. No nie zapisałem sobie dokładnie tego, co miałbym powiedzieć. Nie przygotowałem się do tego. Dlatego jeśli masz jeszcze jakieś pytania, pytaj w komentarzu. Jeśli masz pytania odnośnie ceny, to zapraszam do opisu filmu lub do opisu kanału, tam znajdziesz do mnie kontakt. Jakby ktoś był zainteresowany zmniejszeniem spalania w Zontesie, również mogę zrobić taką operację.
ale jest to związane z takim małym ryzykiem, bo o ile zwiększenie dawki paliwa oczywiście w rozsądnych granicach poprawia, przedłuża żywotność naszego silnika, to no, zmniejszenie dawki paliwa może spowodować troszeczkę krótszy żywot tego silnika. Ale no też nie testowałem tego, nie patrzyłem jak to się ma w takim teście długodystansowym. Po prostu nie mam takiej możliwości, chyba nikt nie ma, dopóki ktoś się nie zdecyduje na zmniejszenie dawki paliwa, żeby osiągnąć efekt niższego spalania i nie będzie jeździł, nie będzie testował tego, no to nie dowiemy się, ale tak naprawdę podejrzewam, że nikt się na taką operację nie zdecyduje, ponieważ te motorki palą tyle, co kot napłakał. Co do spalania właśnie jeszcze pojawia się takie pytanie, ile po takim mapowaniu ten silniczek będzie palił. No tutaj trudno mi powiedzieć. Mi wychodzi tak z moich doświadczeń, że z 2,5 litra wskoczyłem na 2,8 litra, także no nie jest to jakaś wielka różnica, także no myślę, że akceptowalna. No nie wiem też na ile dokładnie mi ten wynik wyszedł, bo tak jak większość z Was, moich widzów wie, kiedyś robiłem sobie rundkę, żeby przetestować na trasie takiej mieszanej spalanie Zontesa. No, po mapowaniu nie robiłem takiego testu, tylko po prostu jeździłem swoim takim, że tak powiem, codziennym trybem, trochę w jakiś przelocik, troszeczkę po mieście, troszeczkę po wioskach i też sporo w terenie, także no tutaj taki ostro mieszany ten mój cykl był. Ale tak czy inaczej u mnie jest maneta opór zawsze i no, w takim spalaniu się mieszczę, 2,8 litra. Dobra, nie zanudzam więcej. Daj łapkę w górę, jeśli byś był zainteresowany zostać moim patronem. Zapraszam. Myślę w przyszłości, jak się zbierze taka większa garstka patronów, zrobić jakieś ciekawe sprawy, tematy jakieś dla patronów. Także zachęcam, zobaczymy, co tam później w przyszłości sobie podziałamy. Pozdrawiam i do następnego, cześć.